Dziękujemy, panie Piotrze, za obywatelską postawę. Tak, w imieniu służby i dla służby wszystko. Witam państwa bardzo serdecznie z Górek Zachodnich. Pewnie spytacie, co ja robię o tej godzinie, bijając przejazd techniczny na sterowniku o godzinie 22, tak, o tej godzinie. Otóż mam wyłączenie z linii 911, brygada druga, 911, twór taki promowy, żeby ludzi można było z promu odebrać i rozwieźć tutaj po Wolnej Republice Przeróbki i Stogów i tutaj przy okazji na górki, czyli takie w sumie kopiowanie linii 111, ale tylko po części. Jesteśmy tutaj, bo sobie troszkę porozmawiamy o czarnej serii wydarzeń, która ma miejsce tutaj właśnie na tych terenach. Jedni tutaj mówią o wojnie i próbach podbijania terenów przygranicznych przez Wolne Miasto Gdańsk od Republiki Przeróbki i Stogów. Drudzy mówią o jakichś tam zamachach deweloperskich. Trzeci znowuż o bankrutowaniu kolejnej firmy z rowerów miejskich. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie. Czy to jest jakieś próba zamachu, czy jakieś tam pożary deweloperskie, czy jeszcze co innego. Powiem tak, na pewno ten pożar na zdrowie nie wyjdzie, bo w sumie patrząc na jakieś takie ogólne raporty co do jakości powietrza tutaj na Przeróbce i Stogach, no to teoretycznie nie jest źle, jest wszystko w granicach tak w miarę zdrowego rozsądku, jak to bywa na co dzień, ale z drugiej strony to nie jest żadna reklama, ale kolega mi podesłał link do paczkomatu firmy takiej niebieskiej, bardzo popularnej w Polsce, żółtej, przepraszam, bardzo popularnej w Polsce z paczkomatów i okazuje się, że tak średnio jeden paczkomat na dzielnicę ma jakieś mierniki co do jakości powietrza między innymi, no i tam temperatura, wilgotność i tak dalej. No i jak się okazuje na godzinę 21 na przykład, to jakość powietrza na Stogach jest taka, teraz wam screena z tej strony rzucę, na godzinę 18 wcale lepiej nie było i to jest też tyle, też wam screena rzucę, także no nie wiem, czy strony, które tam podają też na miasto i tak dalej, są jakoś blokowane przez władze Gdańska, czy nie, ale tutaj zewnętrzna firma, która ma różne tam czujniki u siebie w sprzęcie, mówi, że no te normy są przekroczone o wiele za dużo, no 11 000%, żeby norma była przekroczona, no nie wiem, zobaczymy, jak się będę jutro czuł tak naprawdę, bo troszkę nie powiem, ale płuca lekko czuję po jeżdżeniu tak 8 godzin tutaj. No odkąd zacząłem zmianę o godzinie 14 tam z minutami, to już pożar wtedy był. I o ile na Siennickiej, tam na przystanku początkowym, notabene niedaleko pożaru, to plus taki, że wiatr był w drugą stronę, to na Siennickiej tam nie było w sumie czuć żadnego smrodu tego pożaru, a tam było nie wiem ile, 300-400 metrów w linii prostej od tego pożaru. O tyle jak już się wyjechało troszkę dalej od przystanku Dąbka na przykład na żądanie, wam mapę taką rzucę, to od Dąbka tutaj w stronę Górek, no to już dramat, a o ile na samych Stogach
już jadąc przez stogi, tam gdzie tramwaj normalnie jeździ, no teraz nie jeździ, ale to zaraz do tego przejdziemy, no to tam już powietrze takie przejrzyste nie było i po nosie kąsało to. Nie wiem, zobaczymy, no płuca troszkę czuję. Zobaczymy, co z tego będzie rano. No jak będzie źle, no to no cóż, do lekarza człowiek pójdzie i zwolnienie weźmie. Też był alert RCB, że bardzo proszą o niezbliżanie się w promieniu kilometra do strefy pożarowej. Na promień kilometra, no to ja bym musiał jeździć od Górek do Stogów. Na Stogi, na pętlę bym wjeżdżał zawracać i dalej. Nikt o tym w ogóle nie pomyślał, bo co, jesteśmy kierowca. No ja w sumie też nie pytałem, okej. Też mój błąd, powinienem może zapytać o to. Ale no co, jesteśmy zamknięci w autobusie. No robiłem tutaj na Wiewach obieg zamknięty w pojeździe, żeby nie zaciągało tego z zewnątrz, no ale jak tam przejeżdżałem przez tą chmurę, no to i tak to leciało do środka. No to nie wiem, no z samochodem swoim jak jechałem na zmianę, to też obieg zamknięty włączyłem dużo wcześniej, no i jakoś za bardzo to za dużo to nie pomogło. No nie wiem. Ciekawe, co by zrobili, jakbym odmówił dalszej jazdy i powiedział, że mogę jeździć tylko od Stogów do... Od Stogów... O, cześć! Miłośnik był, się skitrał, ja nie wiedziałem, co tam kuca na tym... na tym chodniku. Mówię, jakieś dziki czy coś? Czy jakieś kukłę postawili? Cześć, pozdrawiam cię. Pewnie to będziesz oglądał. Wiecie, no jakbym powiedział, że mogę jeździć tylko od Stogów do Górek, ciekawe jakby postąpili. No ale już się nie dowiemy, bo już jest teraz, to jest po ptakach. Nie wiem, że jak się będę źle czuł, to zwolnienie wezmę. Trudno się mówi. Jakoś przeżyją pewnie beze mnie. Jak to się mówi, nie ma ludzi niezastąpionych, nie? No i wiecie, patrząc na to, że tak normy poprzekraczane były, no to za kolorowo to nie jest. Na początku jakieś informacje wyszły, że tam niby się magazyn z farbami, jakimiś chemikaliami palił. Nie wiem, czy to prawda. Wrócę do domu, to będę sobie czytał, jak znajdę chwilę czasu. Później kolejna informacja, że to był magazyn z rowerami miejskimi pewnej firmy na na literę M. No to jakby to były te rowery, no to tak średnio. Nie wiem, czy to był przypadek, czy jakieś zamierzone, bo już tam różne teorie spiskowe w internecie widziałem na temat właśnie tego pożaru. Bo co, kolejna firma rowerów tutaj miejskich upaść by miała? Czyżby to jednak nie był dochodowy biznes? Nie wiem. Nic nie zarzucam tutaj. Tylko mówię o tym, co czytałem w internecie, żeby mi tu zaraz ktoś nie zarzucił, że osądzam jakieś sabotaże. O jakiś sabotaż tutaj firmy. Broń Boże, to jest tylko czytanie tego, co jest dostępne w internecie, co ludzie myślą na ten temat. No bo pierwsza firma, co miała rowery miejskie, no to tam zbankrutowała chyba, z tego co kojarzę. Później, po paru latach, inna firma to przejęła i cóż, podobno 1500 rowerów elektrycznych tam się... Znaczy nie wiem, czy wszystkie były elektryczne, ale że 1500 rowerów tam było. No przepraszam, niestety ja nie jestem tym autobusem. To jestem przejazd techniczny. T8 będzie zaraz. Podobno 1500 rowerów tam było. I dzisiaj kolega też mi wysyłał filmik, że jak jechał tym rowerem i tam coś świrował, to nie wiem, czy ten rower coś świrował, mrygał, piszczał. Zaraz wam tutaj też puszczę to.
żebyście zobaczyli, jak to tam wyglądało. Jak się ten rower zachowywał. Nie wiem, może też jakieś serwery tam od tych rowerów były. Nie wiem. Ale możliwe, skoro to tak świrowało. No i co? I kolejna firma, nie wiem, to dochodowy biznes nie był i się spaliły te rowery? Dziwne. Bardzo dziwne, bo wszędzie w internecie pisali, że jednak ta firma bardzo, że źle na tym nie wyszli po pierwszym sezonie. Także wątpię, żeby to były jakieś tam specjalne podpalenie. Raczej na pewno to nie było to. To znaczy raczej na pewno. Tak mi się wydaje, że to nie było to. Kolejna historia, jaką przeczytałem na temat tego pożaru, to że... Bo to ogólnie były tam magazyny, jakieś stare hale naprawcze pociągów, kolei, jakoś tak. Zaraz wam się pokażę, co to dokładnie było. Nie pamiętam. Nie mieszkam tu od urodzenia, więc teoretycznie mam prawo nie wiedzieć, co to było, ale tu już jest na ekranie pokazane, co to było. I że to się podpaliło i że to były samozapłon deweloperski. Jak to jest, no nie tylko w Gdańsku, bo to w całej Polsce się czyta i ogląda różne, nic nie jedzie, różne artykuły na temat samozapłonów deweloperskich, że jakaś kamienica, konserwator zabytków siedzi, deweloperowi na przykład nie pozwala tam nic zrobić. I jak to wygląda ten pożar? No jest tylko jakaś tam chmurka. Cały czas się kopci. Może nie aż tak bardzo, ale no kopci. Drony latają. No i ogólnie, że przykład taki, jeden z wielu, że siedzi konserwator zabytków na danym budynku, nie pozwala nic tam zmienić, deweloperowi jest to nie na rękę i nagle dziwnym trafem się to pali. Tutaj jakiś stary budynek to był, nie wiem, czy konserwator na tym siedział. Nie wiem, czy deweloper ma w planach tam coś budować, się okaże za jakiś czas, bo jednak to jest teren, tam jest chyba teren taki bardziej przemysłowy, no co, kawałek dalej, tam 200 metrów linii prostej jest zakład karny. Budynków mieszkalnych to w drugą stronę są budynki mieszkalne, no tam no bardziej przemysłowe, tam za spokoju za dużo to tam nie ma. Także no nie wiem, czy tam deweloper ma chrapkę na to. A jeśli ma, to się okaże za jakiś czas. No bo nową halę zawsze można postawić tak modułowe, jak stawiają, tak jak tutaj w prawo jest nowy przystanek Dąbka, no to halę nie wiem ile, rok stawiali taką ogromną halę nową, modułową. To jakiś problem to nie jest najwyżej. No chyba, że tam ta hala jakaś była stara i nieustawna i właścicielowi tam nie pasowało, no i się przypadkiem spaliło. Wiadomo, przypadki chodzą po ludziach. Różne rzeczy się zdarzają, nie? Powoli wyjeżdżamy z Wolnej Republiki Przeróbki i Stogów, żegnamy te tereny. Właśnie, całe szczęście, że firma mi załatwiła wizę pracowniczą, bo normalnie to by mnie tu nie wpuścili. Teraz mijamy ładne tereny tutaj kopalniane Gdańska. Po prawej i po lewej stronie ogromne złoża z czarnego złota. Możemy zauważyć. No znaczy teraz nie zauważymy, bo jest ciemno, ale normalnie to tutaj wielkie takie hałdy są czarnego złota. Nadmorskiego, tak, bo jakbyście nie wiedzieli, to nad morzem tutaj w Gdańsku też mamy kopalnię węgla. Między innymi. Dlatego tyle tutaj tego jest. No i co? Jakiś może coś im nie pasowało w tej hali. A może to był po prostu przypadek. No, dużo pożarów jest różnych. W różnych miejscach, tak jak wczoraj chyba to było. Wczoraj albo przedwczoraj. Się spaliły meleksy i jeden autobus piętrowy tutaj z takich, co wycieczki tutaj po Starym Mieście, w sumie po Starym Mieście, po centrum Gdańska, co organizowali tam te meleksy, co jeżdżą. Dla mnie to są zawali drogi, no to w ogóle nie wiem jakim... Właśnie,
Czy wiecie, jakim prawem te Meleksy wożą ludzi normalnie po ulicy? To ma jakąś licencję, jakieś ubezpieczenie czy coś? Bo taksówka musi mieć licencję i ubezpieczenie. Nie mówimy tam o różnych podwozach, tylko mówię o normalnej taksówce. Autobusy też muszą mieć licencję, pozwolenie i tak dalej. A te Meleksy na jakiej zasadzie oni to wożą? Weźcie w ogóle, dajcie znać w komentarzu, damy, jak to wygląda, bo ja tego nie rozumiem i w internecie też za bardzo nie mogłem znaleźć informacji na ten temat. Jakim prawem oni tak odpłatny przewóz ludzi robią bez wymaganych, w sumie nie wiem, może są jakieś wymagane dokumenty, które oni mają, ale nigdzie takich informacji nie znalazłem. No i ostatnio się właśnie Meleksy spaliły na Połężu w Gdańsku, niedaleko tam z zajezdni jednego z przewoźników tutaj komunikacji miejskiej w Gdańsku, bardzo poważanego swoją drogą. I no też to podobno tam przypadek był, że to się spaliło. Czynnik ludzki, ale totalny przypadek, jakaś niekompetencja pracownika czy coś. Nie wiem. To różne rzeczy się zdarzają, prawda? Tak samo jak był pożar w Nowym Porcie, jak się hala tam z różnymi tam, nie wiem co były, zabawki, jakieś magnesy, pamiątki czy coś takiego. Też się paliła, też przypadek. I teraz tam już chyba nowa hala powstaje powoli. I też był taki starszy budynek. Także no, jak widać, różne rzeczy się zdarzają. Różne rzeczy się dzieją. I kolejny jeszcze tutaj, że samozapłon deweloperski. I kolejny jeszcze temat, gdzie wyczytałem w internecie, to było, że wojna miasta Gdańsk w sumie wojna, walka taka miasta Gdańsk z Wolną Republiką Przeróbki i Stogów o odzyskanie terenów przygranicznych i dlatego podpalili, żeby to z powrotem przejąć. Ale to bardziej już takie żartobliwe chyba, że przecież gdzie tutaj miasto bardzo walczy o to, żeby mieszkańcy Przeróbki i Stogów mieli jak najlepiej. Stąd też właśnie linia T8, która jest ostatnio jak miałem w weekend, to nawet tak bardzo uczęszczana przez pasażerów, przez mieszkańców. W tygodniu to w ogóle ona jeździ chyba co 5 minut, to T8. Jest to zgrane z tramwajami odjeżdżającymi z przystanku Głęboka. Także jak tramwaj przyjeżdża, autobus czeka i akurat odjeżdżam. No wiadomo, ja akurat to w weekend miałem. Nie wiem jak to w tygodniu w korkach jest, no raczej aż tak kolorowo nie jest, ale jak w tygodniu co 5 minut tam autobus jeździ, no to jest to zgrane. No chciał, nie chciał, jest to zgrane. W weekend to chyba co 10 minut tam jeździ autobus, także w porządku moim zdaniem. Linia 911, która właśnie z Siennickiej na Górki jeździ, to nie jest aż tak bardzo uczęszczana, raczej tak w mojej opinii ludzie, którzy jeżdżą 911, to są ludzie, którzy się spodzili na 111, bo tak co 4 minuty, 5 chyba później 4-5 minut po 111 jeździ 911, także no wiadomo, nie mieli zbytnio dużego pola do popisu, no chyba żeby ucięli 111 na poczet 911. No ale to by zaraz ludzie też marudzili, że ucięli im 111. Na pewno co zauważyłem, to na linii 106 też ostatnio miałem, co w sumie film był wrzucony nawet z objazdu, to na linii 106 jest strasznie duży ruch właśnie odkąd się wjedzie na Przeróbkę, to do miasta bardzo dużo ludzi jeździ 106, kiedy normalnie to tam za dużo ludzi nie jeździło, zwłaszcza poza sezonem. Tak teraz na 106 i z centrum do Przeróbki i z Przeróbki do centrum jeździ bardzo dużo ludzi, przynajmniej w tygodniu, bo w tygodniu tylko póki co miałem 106. I jak jechałem standardem 12-metrowym, to w sumie miałem
pełen autobus ludzi. Także no korzystają ludzie z tego. No fakt, że się nie przesiadają na tramwaj w międzyczasie, no to wiadomo, jeden bilet. Chociaż nie, no z przeróbki do przystanku Brama Żuławska chyba jest komunikacja darmowa. Zaraz tutaj wam informację puszczę potwierdzającą. Sprawdzę na stronie ZTM-u. Ale tak coś kojarzę, że z przeróbki tutaj do Bramy Żuławskiej, czy tam nawet do Długich Ogrodów, jest za darmo. Także tam by się przerzucili na tramwaj i by szybciej dojechali do centrum. No bo wiadomo, 106 tam błądzi jeszcze, zanim on wyjedzie od Długich Ogrodów na drugą stronę Łąkowej przez Korek, to swoje postoi, później na Toruńskiej swoje stoi. A tak by do tramwaju weszli i w sumie jeden bilet by tylko był. A tu i tak muszą kupić bilet pasażerowie, jeśli jadą dalej do centrum. To nie wiem, dziwne. Ja tam bym się wolał przesiąść i być szybciej. No wiadomo, różne tam ludzie pomysły mają. No to 106 jest bardzo uczęszczana, 111 też widziałem, przeguby są puszczone i też te autobusy tam później od przeróbki do centrum są zapełnione. No także no... Miasto robi co może, no stara się, żeby tam jak najbardziej dogodzić mieszkańcom. Wiadomo, ciężko jest to wszystko tam. O, ładnie na czerwonym się poleciało. Ciężko jest spełniać wszystkie obietnice ludzi, no bo to nie jest takie proste, bo nie ma nieskończonej ilości autobusów. Jest ograniczona ilość i skądś trzeba zabrać, żeby później tam wrzucić i no... Tak samo jak przeguby rzucone zostały na 111, tak jak pasażerowie chcieli. No i tak jak wychodziło z bramek liczących, bo autobusy mają bramki liczące i to ZTM widzi na bieżąco, czy przeguby są potrzebne, czy nie są potrzebne. No to dali na 111 przeguba, no ale skądś musieli go zabrać, nie? Także to nie jest takie proste. Dobra. Jakoś tam sobie porozmawialiśmy na ten temat. Tematu pewnie nie wyczerpałem. Jak macie jakieś pytania odnośnie tutaj tych wolnych republik, przeróbki stogów, czy ogólnie tam pożaru i tak dalej, piszcie w komentarzach, pytajcie. No i co? Miłego dnia, jak to na ekranie tu widnieje. Ja jadę pod stację paliw zatankować autobus, no i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć.